Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taki mały kwadracik, taki motyw. Tutaj widzicie, w różnych kolorkach go wykonałam i możemy zrobić go w 3 kolorach albo w 2, a jak macie ochotę, możecie go zrobić i w jednym kolorze. Ja tutaj widzicie, zostawiłam w jednym niteczkę, żeby Wam pokazać, że właśnie taką niteczką możemy zszywać boki naszego kwadratu, więc jeżeli będziecie chcieli mieć więcej tych kwadratów i je zszyć, no to zostawiamy sobie dłuższą niteczkę właśnie do zszywania. Ale to teraz nieważne, to jest teraz przedstawienie, co robimy. Także wykonamy wspólnie taki kwadrat. Żeby go zrobić, potrzebujemy niewiele rzeczy. Włóczkę i tutaj włóczkę dobieracie sobie taką, jaką chcecie. Tutaj nie ma zależności, że musi być stricte jakaś włóczka. Tutaj wolna wola, wolny wybór. Robicie czym chcecie. Do tego szydełko. I tak, jakbyście chcieli zrobić tą włóczką, przepraszam, którą ja robię, to jest Yarnard Jeans, a szydełko dobieram 2,5 mm do tej włóczki. A oprócz tego potrzebujemy jedynie nożyczek oraz igły. I to jest kompletnie wszystko, co jest nam potrzebne. Będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. Nic Was to nie kosztuje, a mi pozwala się wybić troszkę bardziej na YouTubie. Komentarze też są bardzo mile widziane. Za wszystkie serdecznie Wam, kochani, dziękuję. A jak macie ochotę zostawić suba i zostać ze mną dłużej, również do tego zachęcam. Coś się z głosem dzieje. Dobra, ja już nie przedłużam i zaczynamy. Pierwsze okrążenie jest prościutkie. Robimy magiczne kółko. Jak wykonać magiczne kółko? Link macie w opisie. Tam pokazuję właśnie po kolei, jak takie kółeczko wykonać. I tak, jak już Magic Ringa będziemy mieli gotowego, robimy 3 oczka łańcuszka. I to jest taka imitacja pierwszego słupka. A słupków na naszym magicznym kółku będziemy mieli w sumie 16, licząc z tym pierwszym tutaj. Więc mamy 1 narzut, wkładamy szydełko do kółka, przeciągamy włóczkę teraz przez 2 pętelki i przez 2 pętelki mamy drugi słupek, narzut do kółka, przeciągamy włóczkę, 3 pętelki na szydełku, przez 2 i przez 2. Mamy 3 słupki, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O, 16. Chciałam się rozpędzić. I teraz zaciągamy nasze kółeczko, ciągnąc za tą krótką niteczkę. I wbijamy się w górne oczko, tutaj, tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka. Tu się wbijamy i robimy w tym oczku oczko ścisłe, czyli przeciągamy włóczkę i tą przeciągniętą włóczkę przeciągamy przez pętelkę na szydełku. I mamy okrążenie gotowe. Teraz możemy dla zabezpieczenia zrobić oczko łańcuszka, ale nie musimy, ale zróbmy. Tak, dla bezpieczeństwa wyciągamy włóczkę i możemy brać się za drugie okrążenie, a tym samym drugi kolor. No więc tak, drugie okrążenie. Jak tutaj mamy ten łańcuszek, ten pierwszy słupek z łańcuszka i tutaj jesteśmy nad nim, to cofamy się 1 słupek w prawo. Tu wkładamy szydełko, włóczkę składamy sobie w taki sposób, następnie przeciągamy tą włóczkę tutaj właśnie przez ten słupek
I teraz przez tą pętelkę, która nam się utworzyła, przeciągamy obie włóczki, obie nitki i ciągniemy do momentu, aż nam krótsza nitka wyskoczy. Teraz sobie tu zaciągamy, tu sobie niteczkę zaciągamy, wszystko musimy mieć zaciągnięte. I tak, jeszcze tą nitkę, tą krótszą, układamy sobie pomiędzy pętelkę na szydełku, a tą dłuższą nitkę. O, w taki sposób. I teraz oczko łańcuszka, a następnie w tym samym miejscu, nad tym samym słupkiem robimy półsłupek. I teraz pomijamy sobie ten słupek z oczek łańcuszka i przechodzimy nad kolejny słupek. I nad nim zrobimy 7 słupków, tylko jeszcze ułóżmy sobie te obie nitki, tą kończącą poprzednie okrążenie i tą tu od magicznego kółka, wzdłuż naszej pracy, tak by teraz, robiąc te słupki, nitki schować. Więc robimy narzut, tutaj pomijamy słupek i w kolejny się wbijamy i robimy słupek. I tak 7 słupków robimy, 2 w tym samym miejscu. 7 w jednym, 4, 5, 6, 7, oj. Pomijamy sobie kolejny słupek, w następnym robimy półsłupek, znowu pomijamy słupek i w kolejnym robimy 7 słupków. Dwa, 3, 4, 5, 6 i 7. Pomijamy kolejny słupek, w następnym robimy półsłupek. Znowu pomijamy słupek, w kolejnym robimy 7 słupków. Raz, 2, znowu pomijamy słupek, w kolejnym robimy półsłupek. Pomijamy słupek i w następnym słupku 7 słupków. I teraz na koniec wbijamy się w ten pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy na początku i w nim robimy oczko ścisłe z oczkiem łańcuszka. Niech będzie. Ucinamy niteczkę, wyciągamy ją i przedostatnie okrążenie mamy gotowe. Teraz pokażę Wam, jak wykonać właśnie ostatnie z tych 3 okrążeń. Ostatnie okrążenie i tak, wybieramy sobie jeden, można powiedzieć, z tych płatków i każdy z nich miał 7 słupków. Bierzemy środkowy słupek, wbijamy w niego szydełko, tą niteczkę sobie przeciągamy, następnie przez pętelkę na szydełku przeciągamy obie nitki tak, by nam krótsza wyszła. Zaciągamy wszystko i tak oczko łańcuszka i półsłupek w tym samym miejscu. Teraz 3 oczka łańcuszka
I będziemy pracować tutaj, teraz na tym półsłupku. I w tym miejscu zrobimy najpierw 4 słupki łączone górą. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Robimy narzut, wbijamy się w półsłupek, przeciągamy włóczkę. Mamy 3 pętelki na szydełku. Teraz przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki i 2 zostawiamy na szydełku. Znowu narzut, w to samo miejsce się wbijamy, przeciągamy włóczkę i przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki. Trzymamy na szydełku teraz. Znowu narzut, wbijamy się w ten sam półsłupek, przeciągamy włóczkę. Teraz przez 2 pętelki i raz jeszcze narzut, w to samo miejsce się wbijamy, przeciągamy włóczkę i przez 2 pętelki. Mamy teraz 5 pętelek na szydełku i przez wszystkie 5 musimy przeciągnąć włóczkę. I mamy 4 słupki łączone górą. Teraz 3 oczka łańcuszka. Znowu w tym samym miejscu raz jeszcze robimy 4 słupki łączone górą. Narzut, wbijamy się w to samo miejsce, przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki, narzut, w to samo miejsce, przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki, narzut, w to samo miejsce, przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki i raz jeszcze narzut, w to samo miejsce się wbijamy, przeciągamy włóczkę i przez 2 pętelki. Mamy 5 pętelek na szydełku i przez wszystkie 5 przeciągamy nitkę. 3 oczka łańcuszka i półsłupek nad środkowym słupkiem. Raz, 2, 3, 4 nad czwartym. Z której strony by nie liczyć, jest to 4. słupek. 3 oczka i znowu tutaj nad półsłupkiem robimy najpierw 4 słupki łączone górą. Pozwolicie, że już zrobię takim troszkę bardziej moim tempem. Cztery, 3 oczka łańcuszka i raz jeszcze 4 słupki łączone górą. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek nad środkowym słupkiem. 3 oczka, 4 słupki łączone górą nad półsłupkiem. 2, 3, 4. Łączymy górą. 3 oczka łańcuszka. I raz jeszcze 4 słupki łączone górą. Trzy oczka łańcuszka i nad środkowym słupkiem oczko, przepraszam, półsłupek. 3 oczka łańcuszka i nad półsłupkiem 4 słupki łączone górą. Trzy oczka łańcuszka i 4 słupki łączone górą. Raz, 2 i 3 i 4. 3 oczka łańcuszka i tutaj nad pierwszym półsłupkiem, który wykonaliśmy, robimy oczko ścisłe i oczko łańcuszka, czyli oczko ścisłe zamykające. Ucinamy sobie niteczkę, wyciągamy ją. I teraz, kochani, te nitki, które udało nam się tutaj pochować, można powiedzieć powrabiać w naszą pracę, możemy sobie poucinać. A te niteczki, których się nie udało,
pochować. W trakcie robótki musimy powszywać. Tu sobie jeszcze kółeczko mocniej zaciągniemy. I tak. Wszywamy sobie tak zwyczajnie. Pamiętamy o zasadzie, żeby wszywać kolor w kolor, czyli niteczkę wszywamy właśnie w ten kolorek, który ma nitka. Tutaj możemy mieć troszkę ciężej, bo musimy się przepleść przez te oczka łańcuszka, a następnie przez słupki. Staramy się wyrównać. I została mi ostatnia niteczka do wszycia. I tutaj tak samo się przeszywam. Tak. I niteczkę sobie albo właśnie ucinam, jeżeli chcę zostawić sobie takie malutkie kwadraciki, albo sobie tą nitkę zostawiam, żeby nią zszyć moje kwadraty. No mi nie są one potrzebne, bo nie będę robiła nic twórczego z nich. Także niteczkę sobie obcinam. Może jako dywanik dla Barbie, albo obrusik na stół. Nie wiem, zapytam córki i ona mi podpowie. A na dzisiaj, kochani, to tyle. Raz jeszcze zachęcam do łapki w górę, jeżeli podoba Wam się to, co robię, oraz do subskrypcji i dzwoneczka, jeżeli jesteście tutaj u mnie nowi na kanale. I w ogóle wszystkich moich nowych subskrybentów serdecznie witam. A na dzisiaj, kochani, to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego i powodzenia.